Lud mnie kochał. Wrogowie obwiniali o wojny. Chciałam być z dala od polityki, być dobrą żoną i matką. Wtedy przyszła wojna. Musiałam się zmierzyć z najpotężniejszym mężczyzną na ziemi. Kobiety, które tworzyły historię. Królowa Luiza, pruska Madonna. Lipiec, rok 1807. Lato było gorące, a podróż przez wschodnie Prusy długa. Ryzyko było ogromne. Musiałam być gotowa na spotkanie, które przesądzi o przyszłości Prus. Wysłano mnie do człowieka, którego nienawidziłam, ponieważ podbił Prusy. Napoleona Bonaparte. Królowa pruska nie zmieni mojego zdania. Przegrali wojnę, więc muszą zapłacić. Wielu ją uwielbia. Zobaczymy, czy jest tak urocza. Jechałam do piekła. Nie schlebia jej pan. Ładna buzia nie oznacza rozsądku. Nasłała na mnie króla Prus, więc mu pokażę, co daje mieszanie kobiet w politykę. Jest lubiana. Jest podżegaczką. Prusom się to należy. Rozmowa nie zaszkodzi, ale ładne oczy nie zagrożą moim podbojom. Mój Boże. Spokojnie, pani. Napoleon lubi piękne kobiety. Mnie nienawidzi. Luizo? Wszystko w twoich rękach. Zapomnij o obelgach Napoleona i nie rozmawiaj o polityce. Bądź dobrą żoną i matką. Car Aleksander był naszym sojusznikiem, ale tu nie chodziło o Rosję. Mój mąż był bezsilny. Dlatego padło na mnie. Spokojnie, Napoleon ulegnie pani wdziękom. A dekolt? Może większy. Czy to rola dla mnie? Z siostrą Fryderyką byłyśmy księżniczkami Mecklenburgii. Mogło tak zostać. Mama zmarła wcześnie i mieszkałyśmy z babcią w Darmstadt. Nie trzymała ona zasad dworu. Wolałyśmy się bawić niż uczyć.
Frankfurt, rok 1793. Tata wprowadził nas w wyższe sfery. Chodziłyśmy na wspaniałe bale we Frankfurcie. Młodzi oficerowie chwalili się swoimi osiągnięciami i szukali pięknych kobiet. Wielu było też francuskich arystokratów, którzy uciekli przed rewolucją. Ja wolałam tańczyć. Urocze córki, jak anioły. Muszę ich pilnować. Trzeba uważać, komu się je powierza. Nie oddałbym ich Francuzom. Wolę, aby zostały w Prusach. Przepraszam, przyszli delegaci. Nie byliśmy bogaci, ale ojciec miał sporo kontaktów. Dobrze więc poznałyśmy książęta Prus. Ludwika i jego starszego brata Fryderyka Wilhelma. Zatańczymy? Uwielbiam tańczyć. A ty? Tak. Miałam 17 lat, a on 22. Słyszałam, że jest nieśmiały i nudny. Lubiłam go, mimo że się nie odzywał i dziwnie tańczył. Kiedy już coś mówił, to było to szczere. Niedługo później mi się oświadczył. Fryderyka też znalazła męża, księcia Ludwika. Był więc podwójny ślub w Berlinie. Byłyśmy ciekawe miasta i tego, jak zostaniemy odebrane. Ludzie nas witali. Tylu ludzi przyszło dla nas, że też Prusowie umieją świętować. Drogie panie, hrabina Voss, moja przyszła dama dworu. Na pewno się do mnie dostosuje. Brama brandenburska. Witano nas hucznie, jak nigdy dotąd. Władcy Prus ukrywali swoje żony przed publiką, ale to się teraz zmieni. W imieniu ludu Berlina darujemy ci pani te słowa. Dziękuję. Co? Etykieta. Co z nią? Dystans, pani. Po co? Wyszłam za Fryderyka w Boże Narodzenie roku 1793. Ślub Fryderyki był 2 dni później. Wszędzie nas podziwiano.
Piszą, że panna młoda wyglądała elegancko i olśniewała. Co dalej? Rozdawała ukłony z ujmującym uśmiechem. Coś o sukni? Patrzyła na wybranka z miłością. Brzmi śmiesznie. Piszą, że szedł tak szybko, że ledwo nadążyłaś. Kapelan oznajmił, zostałaś wybrana, aby radować serce księcia. Zawsze tak mówią. Masz być przykładem. Ty? Gdybym wtedy wiedziała, co to znaczy. Tak nie wypada. Spokojnie. To przyszła królowa. Jej wysokość oczekuje, że to powstrzymasz. Tańczyła chwilę. Wszyscy widzieli jej nagie kostki. Twoja matka tego nie wytrzymała. Proszę. Dzień dobry paniom. Hrabino. Magazyny. Zapraszamy, hrabino. Fryderyku, znajdź coś dla siebie. To samo zaoferowałam mu w noc poślubną. Zgodził się, ale bał się otworzyć. Wolę mundury. To grecki styl. Pasowałby nam. Noszą to w Paryżu. Nie należy ubierać się za lekko. Na pewno nie tak frywolnie. Hrabino, to tylko ubrania. Kochaliśmy się z mężem, mimo że się różniliśmy. Wkrótce żyliśmy na dworze. Bywało tam nudno. Lubiano mnie, ale czułam się samotnie w pałacu. Odliczałam dni do kolejnych bali. Nie chciałam być zastępowana pracą, jak to robił żonie Fryderyk Wielki. Chciałam dobrze żyć z mężem i tutejszymi ludźmi. Szukałam rozrywek. Jesteśmy. Musimy iść. Wybacz, ubrałam się tak, jak mówiłeś, Shadow. Wyglądasz pięknie, księżniczko. Wiele kobiet nosi tak wstążki. Tworzysz modę. A to tylko szyja. Kontynuuj pracę. Twórca kwadrygi na bramie brandenburskiej chciał nas uwiecznić jako księżniczki.
Nie musisz nas pilnować. W roku 1797 skończono rzeźbę. Fryderyk został królem, a ja królową. Dla mnie nic to nie zmieniło. Wykluczone. Może wyglądasz jak Wenus, ale jesteś teraz królową. Wszyscy ją podziwiają. Na pewno, ale mi się nie podoba. Znajdę dla niej miejsce. Proszę, Wasza Wysokość. Dobrze. Ale ma być ukryta. Czasem narzekałam. Ale czego on się bał? Louise? Jest piękna. Lato spędzaliśmy w Parets. Było tu inaczej. Brak etykiety, polityki i pracy. Fryderyk był inny. Zajmował się dziećmi. Po 10 latach mieliśmy 3 chłopców i 2 dziewczynki. W czasie żniw zapraszaliśmy do Parets wszystkich. Mieszkańców, arystokratów, rzemieślników. Byliśmy jak dzieci. Nie wiedzieliśmy, co nas czeka. Napoleon chciał rządzić całą Europą. Chcieliśmy być neutralni, ale czy to możliwe? Martwiłam się. Zostańmy dłużej. Muszę jechać do Berlina. Wytłumacz to dzieciom. Miałeś mi o wszystkim mówić. Obiecałeś. Czasem nie warto. Napoleon chce być cesarzem. Bezwstydny. Typowy on. Ale Prusy to nie Francja. Podziwiają go. Witają. Ma tu zwolenników. Wszystko się zmienia. Lud nas kocha. Berlin to nie miejsce na rewolucję. Co do Napoleona, słuchaj właściwych doradców. To ty jesteś królem.
Co wybrać? To wielkie ryzyko. Chciał pokoju. Dla Prus, dla nas, dla siebie. Ale jak mieliśmy to zrobić, kiedy Napoleon podbijał, co zechciał? Wcielał do Unii kolejne kraje i pragnął mieć też Prusy po swojej stronie. Chcąc zachować niepodległość, potrzebowaliśmy pomocy sojuszników. Dla mnie był to jeden kraj. Fryderyk się wahał, ale nie ja. Był szczególną osobą. Pisaliśmy do siebie wiele listów. Aleksander Pawłowicz Romanow, car Rosji. Ile się nie widzieliśmy? Czytałam wszystkie twoje listy po kilka razy. Też o tobie myślałem. Brawo. Dziękuję. Wszystko masz przemyślane. Ludzie tu cię uwielbiają. Wielu cię witało. Nie tylko mnie. Uderzę raz. Proszę. Dobrze, że jesteś. Królowa mi grozi. Chyba rozczaruję. Wasza wysokość. Przejdę do sedna. Jesteśmy przyjaciółmi i powinniśmy walczyć razem. Zjednoczmy się przeciwko Francji. Zacna oferta, ale wolę neutralność. Musimy być gotowi. Nie sprowokuję go. Zatrzymamy go. Nadszedł czas, aby działać. Prusy nie są gotowe. Wkrótce wypowie ci wojnę. Zjednoczmy się z Austrią i go powstrzymajmy. Jak miałam się nie mieszać? Czy Fryderyk nie rozumiał tej okazji? Chciał zaoferować Napoleonowi mediację i w razie porażki dołączyć do Rosji. Ale Napoleon znów był szybszy. W roku 1805 pokonał Rosję i Austrię pod Austerlitz. Nastąpił odwrót. Fryderyk musiał wejść w układ z Francją. Prusowie mieli już dość upokorzeń. Okupują miasta. Idą przez kraj niewzruszeni. Musisz ich powstrzymać.
Negocjujemy. Jesteś za miękki. On robi tutaj, co chce. Pokonał Rosję i Austrię. Chyba rozumiesz. Nie mamy środków, aby działać. Za długo zwlekałeś. Luizo, nie mogę. Uwierz w siebie. Opór to jedyna droga. Fryderyk zaczął mobilizację wojsk. Honorowo przydzielono mnie do pułku. Byłam dumna z mojego munduru. Widziałaś, jak lojalną mamy armię? Wierzą w sukces i w nasz kraj. Widziałam. Musimy wypchnąć Napoleona za Ren, skończyć to. Tak. Hrabino, nie wspierasz nas? Wspieram. Na pewno chcesz tam być? Nie na froncie. Walczyłaś już? Nie. Ale widziałam kobiety opłakujące mężów i synów. Mam nadzieję, że nasza armia mu podoła. Nie boję się. Za małe. To on pchnął nas ku wojnie. Czasem o pokój trzeba walczyć. Będzie dobrze. Prusowie mają atakować. Absurd. Mówią, że królowa się zaangażowała. Powinna być z dziećmi. Myślałam o Prusach i naszej armii. Nie znałam zagrożenia. Pani, co tu robisz? Gdzie król? Proszę wracać. Chcę do króla. Wykluczone. Tam są Francuzi. Jest inna droga. Tamtędy. Potem dowiedziałam się o bitwach pod Jeną i Auerstedt. - 35 000 ludzi zmarło lub było rannych. Idziemy na Berlin. Naszą armię zniszczono w roku 1806. Nie mogłam wpaść w ręce Francuzów. Ile miałam czasu? Weźcie to. Pani, pomogę.
Gdzie król? Zniknął. Nikt nie wie. Nie z armią? Armii już nie ma. Mogłam ufać tylko lekarzowi. Proszę ruszać, pani. A dzieci? Są bezpieczne. Jedź ze mną, proszę. Oczywiście. Prędko. Uciekłam z Berlina w porę. Napoleon świętował w naszych pałacach. Fryderyk Wielki nie słuchał kobiet. Z Fryderykiem Wilhelmem mogłem się dogadać. No cóż. Postawił się. Pewnie go namówiła, tak jak carów. Trzeba jej współczuć. Jest czego. Francuski jedwab. I piżmo. Przejrzyjmy jej korespondencję. Wypada zdemaskować królową. Prześlij to gazetom. Czemu Napoleon tak się mścił? Uciekałam tygodniami. Wciąż słyszałam kłamstwa o sobie. Wszyscy wierzą, że królowa odpowiada za niedolę Prus. Była tak dobra, a zmieniła ją znajomość z carem Aleksandrem. W jej pokoju znaleziono portret cara i listy o nieszczęściu książąt, co dało ich żonom wgląd w politykę. Raporty wśród koronek należących do królowej. Were found amongst ribbons and lace among other toiletries belonging to the Queen. Stop. Zabrał nam kraj, lud i honor. Chciałam uciec. I just wanted to get away. Far away. Przez Szczecin, Kostrzyn, Königsberg i Mierzeję Kurońską dotarłam do Memel. Tam odzyskałam rodzinę i siłę. Car też nas wspierał. Wiem, co przeszliście, ale możemy jeszcze wygrać. Napoleon chce zawieszenia broni. A warunki? Mamy się nie spotykać. Ale to koniec wojny.
Should we just give up? Poddać się? You must have faith. Możemy go Together we pokonać. can defeat Napoleon. Are we strong enough? Tak myślisz? Yes. Tak. Musimy się What I wspierać. say applies. Wtedy tylko mamy szansę. Neither of us will fall alone. Either we fall together or not at all. Good. Dobrze. I'm relying on our Niech tak będzie. Then it happened. That disastrous Pod battle Friedland of straciliśmy 20 Of tysięcy our ludzi. forces, 20,000 men were lost. Napoleon o połowę French only mniej. lost half as many. Why did Napoleon have Czemu so znów many? wygrał? They've arrived. Over there. My God. Boże. I never wanted this. Nie chciałem tego. I hate being right. Miałem rację. We had no choice. Nie było wyjścia. Perhaps not, Ale but this is the price. to jest cena. Who will put an end to the Kto to skończy? No one. Nikt. What about A Alexander? Aleksander? Gdzie Where jest? is Alexander? Napoleon is Rozmawia z Napoleonem. alone. No. Nie. We made a Przecież promise. obiecywał. Together or not at all. He says Mówi, że to now is the trudny time to czas. set terms. Czerwiec, rok 1807. What happened then was like a wicked dream. To było jak zły sen. Friedrich Wilhelm could do Fryderyk nothing nie to mógł watch nic these zrobić. horrifying events unfold. As our fate was decided, Napoleon porozumiał się z Napoleon Aleksandrem. curried favor with Alexander and flattered him. Enough of this war. Dość wojny. We must now Odpocznijmy trochę w spokoju. we must now let the world Chyba się rozumiemy. I am your servant, Czyż nie? just as you are mine. And what happens to Prussia? A Prusy? Prussia has to pay for its Dostaną, co im się należy. Dotąd zawsze sami grabili innych. spoils of the past when they had power. And now it will get just what it deserves. But it will still exist. Ale będą istnieć. The important thing Liczy się nasz pakt. And then the news reached me. Zdecydowałam się pojechać do Tilsit I should go to Tilsit. i osobiście porozmawiać z Napoleonem I of all people should po confront tym this wszystkim, co mi vile person zrobił. after everything that he had done to me. Should I ask for mercy Błagać go o litość, or defy it? czy rzucić mu wyzwanie? I was on my own, Byłam w tym sama, surrounded by otoczona men przez who doradców. gave me all the best advice I Był could to hope for, najcięższy and test then w moim waited for me życiu. to turn the tables. It was the hardest test of my whole life.
To zaszczyt, że przybyłeś. Wybacz warunki. To nie problem przy pięknej kobiecie. Szkoda, że nie poznaliśmy się wcześniej. Racja. Nie znamy się dobrze. Nie? Za dużo mieszam się w politykę. Zwykłe plotki. Bądźmy szczerzy. Przeszliśmy ciężką wojnę. Chcesz nadużyć zwycięstwa? Piękna suknia, pani. Z Wrocławia? Robią tam krepę? Rozmawiamy o modzie? O pokoju. Mam zmięknąć? Gdzie twoja dusza? Jako matka i żona proszę cię, żebyś nie zabierał nam wszystkiego. Daj przyszłość moim dzieciom. Ile razy oferowałem ci pokój? Odrzucałaś każdy traktat. Przez warunki. Nie w tym rzecz. Myślę o swoich dzieciach i ich kochającej rodzinie. Pani twierdzisz, że niszczę Prusy? Nie. Ale twoje wymagania, tak. Zostaw chociaż nasze prowincje. Pani, jedno słowo. Nie chcę szkody. Może... Cóż, nie chcę już pani przetrzymywać. Czemu Fryderyk nie poczekał? Wasza wysokość. Przyszliście w porę, aby mnie zatrzymać przed dużym błędem. Warunki pokoju podzieliły i zrujnowały kraj. Francuzi okupowali Berlin, a my ukrywaliśmy się na wschodzie Prus. Co nam zostało? Memel, rok 1807. Może musimy w tym wszystkim znaleźć nowy sens, nową drogę. Jaką? Mam rządzić bez kraju. Odejdę. Nie. Potrzeba nam cierpliwości i pomocy. Czas nas zdradził. Mamy świetnych obywateli, ale musimy ich puścić wolno. Tych, którzy mnie nie uznają. Nie mają manier, ale mają serca.
Działaj. Proszę. Może masz rację. Gorzej nie będzie. Tak. Mogłam go tylko wspierać. To on decydował. Fryderyk odzyskał wiarę w baronów, którzy chcieli nowego początku dla Prus. Rolnicy zyskali prawa. Wiejskie dzieci poszły do szkół. Rzemieślnikom dano niezależność. Obywatele odzyskali wiarę. Miasta miały siłę, tak jak nowa armia pruska. Napoleon dał nam wrócić do Berlina. Żyłam nową nadzieją. Moje urodziny odbyły się w naszym pałacu. Smutek nikomu nie pomaga. Przynosi zły los. Żyłam pozytywnie, wybaczając swoim wrogom. Miała piękne oczy. Była bystra. Miała duszę i intelekt. Myślałem, że wtrąca się w politykę. Ale miała rację. Nadała tego dnia wyjątkowy ton naszej rozmowie. Chciałem oddać jej koronę i złożyć ją u jej stóp. Luiza zmarła w roku 1810 na zapalenie płuc. Jest męczennicą Prus w wojnie z Napoleonem i symbolem siły kraju. Bywa określana matką Królestwa Niemieckiego. Jest ikoną swoich czasów. Tekst polski Renata Gospodarczyk. Czytała Agnieszka Postrzygacz.